si, zi, ży, ci, ni. Miękkie i syczące po polsku. Cześć Emma, co słychać w naszej serii Czytam po polsku? Cześć Piotr. Patrzę w menu i widzę dziwne litery. Nie rozumiem, co tutaj jest napisane. Widzę tutaj zurek, gęś, zajac. Spokojnie, dzisiaj nauczymy się 5 liter. To litera si, litera zi, litera ży, litera ci oraz litera ni. Musimy podzielić je na 2 grupy. Si, zi, ci, ni to są miękkie litery. Brzmią trochę jak zmiękczony angielski dźwięk. Natomiast litera że to zupełnie inna historia. To twarda, sycząca spółgłoska. Dużo tego, ale spróbuję. Zacznijmy od różnicy ży i zi. Większość osób czyta je tak samo, a to błąd. Je jak angielskie ZH w słowie measure. Żaba. Żaba. Świetnie. A teraz źródło. Źródło. Prawie. Pamiętaj, że zi, miękkie, jest bardzo delikatne. Język musi być przy podniebieniu. Źródło, tak? Dokładnie tak. Bardzo dobrze. Inne słowa to żurek, żona, żółty. A dla zi mamy słowa źle albo zdziepko. Ź pojawia się rzadko, ale musisz je znać. Żaba, źródło. Żaba, źródło. Brawo! Idzie ci coraz lepiej. Teraz litera ś, czyli zmiękczony szy. To trochę jak angielskie ś, ale bardziej miękkie. Pamiętaj, szy twarde versus ś miękkie. Posłuchaj. Śnieg, środa, świeży. Śnieg? Spróbuj jeszcze raz, bez twardego sz. Śnieg, jak szept. Śnieg. Środa. Świeży. Tak, słowo świeży jest często w menu. Widzę tutaj napis świeże. To przymiotnik od słowa świeży. A na końcu masz słowo gęś. Gęś? Czyta się to tak dziwnie. Podzielmy na sylaby. Gę i ś. Gęś. Koś. Teraz rozumiem. Bardzo dobrze. Teraz litera ci. Ci to zmiękczony czy. Porównaj czy twarde versus ci miękkie. Ćwiczenie, ćma, bocian. Ćwiczenie? Ćwiczenie? Tak, dokładnie tak. A tutaj w menu widzę słowo zając. Przeczytaj to słowo teraz. Zając. Teraz słyszę to ci. Jesteś coraz lepsza. Naprawdę. Została nam ostatnia litera ni. To ni to zmiękczony n. Brzmi jak hiszpańskie ni w słowie senior. Na przykład słowa koń, słoń, jesień. Koń, słoń, jesień. Idealnie. Naprawdę masz talent. Możesz też dodać kończyć do listy.
Kończyć. Rozumiem. Wróćmy teraz do twojego menu. Dobrze. Patrzę jeszcze raz. Żurek. Gęś. Zając. Świetnie, brzmi zupełnie naturalnie. Zamówisz sobie ten żurek? Ko to jest żurek? To bardzo popularna zupa. Robi się ją na zakwasie żytnim. Zakwas? Brzmi ciekawie. Bardzo smaczne. Polecam każdemu. Dzięki. Na pewno spróbuję. Czytanie po polsku jest trudne? Trochę, ale teraz czuję się lepiej. To najważniejsze. Praktyka czyni mistrza. Masz może ochotę na więcej czytania? Tak, bardzo chętnie. To świetnie, bo język polski ma jeszcze sporo tajemnic. Mam nadzieję, że nauczę się wszystkiego. Na pewno dasz radę. Pamiętaj o tych 5 literach. Si, zi, ż, ci, ni. Zapiszę to sobie. Bardzo dobry pomysł. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Piotr. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Powodzenia w ćwiczeniach. Jeszcze raz. Żurek, gęś, zając. Idealnie. Wymowa jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo mi miło to słyszeć. Posłuchajmy jeszcze raz. Si, zi, ży, ci, ni. Miękkie i syczące po polsku. Cześć Emma. Co słychać w naszej serii Czytam po polsku? Cześć, Piotr. Patrzę w menu i widzę dziwne litery. Nie rozumiem, co tutaj jest napisane. Widzę tutaj żurek, gęś, zajac. Spokojnie. Dzisiaj nauczymy się 5 liter. To litera si, litera zi, litera ż, litera ci oraz litera ni. Musimy podzielić je na 2 grupy. Si, zi, ci, ni to są miękkie litery. Brzmią trochę jak zmiękczony angielski dźwięk. Natomiast litera że to zupełnie inna historia. To twarda, sycząca spółgłoska. Dużo tego, ale spróbuję. Zacznijmy od różnicy ży i zi. Większość osób czyta je tak samo, a to błąd. Je jak angielskie ZH w słowie measure. Żaba. Żaba. Świetnie. A teraz źródło. Źródło. Prawie. Pamiętaj, że zi, miękkie, jest bardzo delikatne. Język musi być przy podniebieniu. Źródło, tak? Dokładnie tak. Bardzo dobrze. Inne słowa to żurek, żona, żółty. A dla ź mamy słowa źle albo ździebko. Ź pojawia się rzadko, ale musisz je znać. Żaba, źródło. Żaba, źródło. Brawo! Idzie ci coraz lepiej. Teraz litera ś, czyli zmiękczony szy. To trochę jak angielskie ś, ale bardziej miękkie. Pamiętaj, szy twarde versus ś miękkie. Posłuchaj. Śnieg, środa, świeży. Śnieg?
Spróbuj jeszcze raz, bez twardego sz. Śnieg, jak szept. Śnieg, środa, świeży. Tak, słowo świeży jest często w menu. Widzę tutaj napis świeże. To przymiotnik od słowa świeży. A na końcu masz słowo gęś. Gęś? Czyta się to tak dziwnie. Podzielmy na sylaby gę i ś. Gęś, koś. Teraz rozumiem. Bardzo dobrze. Teraz litera ci. Ci to zmiękczony czy. Porównaj czy twarde versus ci miękkie. Ćwiczenie, ćma, bocian. Ćwiczenie? Ćwiczenie? Tak, dokładnie tak. A tutaj w menu widzę słowo zając. Przeczytaj to słowo teraz. Zając. Teraz słyszę to ci. Jesteś coraz lepsza. Naprawdę. Została nam ostatnia litera ni. To ni to zmiękczony n. Brzmi jak hiszpańskie ni w słowie senior. Na przykład słowa koń, słoń, jesień. Koń, słoń, jesień. Idealnie. Naprawdę masz talent. Możesz też dodać kończyć do listy. Kończyć. Rozumiem. Wróćmy teraz do twojego menu. Dobrze. Patrzę jeszcze raz. Żurek. Gęś. Zając. Świetnie. Brzmi zupełnie naturalnie. Zamówisz sobie ten żurek? Ko to jest żurek? To bardzo popularna zupa. Robi się ją na zakwasie żytnim. Zakwas? Brzmi ciekawie. Bardzo smaczne. Polecam każdemu. Dzięki. Na pewno spróbuję. Czytanie po polsku jest trudne? Trochę, ale teraz czuję się lepiej. To najważniejsze. Praktyka czyni mistrza. Masz może ochotę na więcej czytania? Tak, bardzo chętnie. To świetnie, bo język polski ma jeszcze sporo tajemnic. Mam nadzieję, że nauczę się wszystkiego. Na pewno dasz radę. Pamiętaj o tych 5 literach. Si, zi, ż, ci, ni. Zapiszę to sobie. Bardzo dobry pomysł. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Piotr. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Powodzenia w ćwiczeniach. Jeszcze raz. Żurek, gęś, zając. Idealnie. Wymowa jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo mi miło to słyszeć.